Cześć, dzisiaj chciałbym poświęcić niedługie nagranie temu polskiemu silnikowi od odkurzaczy typu ZZSD300 z zakładów Zelmer w Rzeszowie. Ten silnik jest zepsuty, wyrzuca korki, powoduje zwarcie. Chciałbym dzisiaj spróbować ustalić przyczynę. Na początku myślałem, że winny może być kondensator, ale nawet po odłączeniu tego kondensatora sytuacja się nie zmieniła. Ten silnik w dalszym ciągu powoduje zwarcie. Pokażę Wam szybko, czym to się objawia. Połączenie na szczotkach jest oczywiście sytuacją normalną i tak powinno być. Tak samo tutaj na kablach doprowadzających napięcie do silnika. Ale nie powinno mieć już miejsca tej sytuacji, że mam połączenie także w przypadku dotknięcia obudowy silnika. Tutaj absolutnie nie powinienem mieć napięcia na silniku. Ewidentnie napięcie doprowadzane jednym bądź drugim kablem w którymś momencie dostaje się tutaj na obudowę silnika. Dla porównania pokażę Wam, jak sytuacja wygląda z innym silnikiem, o którym na pewno wiem, że jest sprawny. Tutaj mamy oczywiście połączenie na szczotkach, ale nie mamy w żadnym przypadku połączenia po dotknięciu do obudowy silnika. Widać, że ten silnik nie powoduje żadnego zwarcia. Tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj pokażę to jeszcze raz. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zarówno tu, jak i tu mam przejście na obudowę silnika. Ponieważ odrzuciłem już kondensator jako możliwą przyczynę, zwróciłem tutaj uwagę na jeszcze jedną kwestię, którą być może dobrze będzie widać w zbliżeniu. Zwróćcie uwagę na te obydwa przewody doprowadzające napięcie do silnika. One powinny fabrycznie wychodzić tutaj tymi przewidzianymi na nie otworami. Powinny tam dosyć swobodnie wchodzić. Natomiast w tym przypadku, to co zwróciło moją uwagę, te przewody wprowadzone są tędy, szczególnie przy tym dobrze to widać, i wchodzą tak jakby tutaj pod metalową obudowę, są bardzo mocno wciśnięte, są tutaj wręcz wprasowane. Wydaje mi się, że przy jakiejś rozbiórce, przy jakiejś naprawie, być może przy wymianie łożysk tego silnika, po prostu bardzo niedbale je później poprowadzono, zmontowano ten silnik na siłę i przypuszczam, że albo już w trakcie montażu, albo później w trakcie użytkowania tego silnika na jednym, bądź drugim, bądź obydwu z tych przewodów uszkodzona została izolacja i stąd napięcie dostaje się bezpośrednio na obudowę tego silnika. Spróbuję to dzisiaj sprawdzić, spróbuję ten silnik rozkręcić i zobaczyć, czy rzeczywiście to może być przyczyną jego defektu. Dla przypomnienia powiem może, że silnik ten wydobyłem w trakcie naprawy tego odkurzacza Alfa 2, ale uwaga, ten silnik absolutnie nie miał prawa być zamontowany w tym odkurzaczu fabrycznie. Ewidentnie został on do niego wstawiony w późniejszych latach. To jest odkurzacz Alfa 2 z roku 1970. Wtedy takie silniki jeszcze nie były produkowane. W kronice zakładów Zelmer znajduje się tabela uruchomień nowych produktów, z której wynika, że silnik, a raczej agregat ssący typu 300 wprowadzony został w 1981 roku. Jeżeli dobrze odczytuję numery wybite na obudowie tego silnika, ten egzemplarz pochodzi z roku 1989, jest więc prawie o 20 lat nowszy niż ten odkurzacz, który mam tutaj na stole. Zresztą na końcu tego nagrania zamieszczę dla przypomnienia link do nagrania poświęconego temu odkurzaczowi. Ja wtedy wyjąłem z niego właśnie ten zepsuty silnik i wstawiłem identyczny, nieoryginalny, działający silnik typu ZZSD300. Wiem, że to nie jest silnik, tak jak powiedziałem, który powinien się w tym odkurzaczu znajdować i być może kiedyś, jeżeli zdobędę silnik rocznikiem pasujący do tego odkurzacza, po prostu jeszcze raz go wymienię. Dostałem natomiast niedawno odkurzacz typu 102B z roku chyba 1981 właśnie, w którym być może będzie znajdował się taki silnik. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Jak widzicie, ten odkurzacz jeszcze w ogóle nie jest rozpakowany. Zajmę się tym w najbliższym czasie. Dzisiaj chciałbym się jednak zająć przede wszystkim tym silnikiem i sprawdzić w pierwszej kolejności moją teorię dotyczącą prowadzenia czy mocowania tych dwóch przewodów. Rozkręćmy go.
Żeby rozkręcić ten silnik, będę musiał odkręcić pokrywę łożyska, ponieważ tutaj znajduje się końcówka osi, na którą będę mógł nałożyć klucz i to pozwoli mi odkręcić śrubę po stronie turbiny czy sprężarki, a następnie zdjąć całą część wirnika i dostać się do śrub, które pozwolą mi odkręcić górną część obudowy. Do zdjęcia tego dekielka z turbiny czy ze sprężarki posłużę się po prostu śrubokrętem i młotkiem, nie za mocno. O. Ponieważ ważną rolę odgrywa wyważenie tej turbiny, postaram się ją sobie zaznaczyć w sposób, w jaki przechodzi ona przez oś i spróbuję to później zmontować w ten sam sposób, ponieważ obawiam się, że w warunkach domowych nie będę w stanie tej turbiny później wyważyć. Ok. Myślę, że mogę teraz odkręcić śrubę znajdującą się na osi. To jest klucz 17. Tak, 17. Tutaj z tyłu powinien być chyba klucz 6. Nie mam go pod ręką, więc postaram się przytrzymać ośkę kombinerkami. To powinno wystarczyć. Odkręcam w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz uwaga na kolejność elementów. Nakrętka, podkładka dystansowa, druga podkładka, nawet 3 podkładki tutaj są. Tak to zostawię. Tutaj malutka podkładka i jeszcze jedna. W ten sposób. Pod spodem ruchoma część. Tutaj też zaznaczę sobie sposób zamocowania. Jeszcze jedna podkładka wchodząca tutaj. I jesteśmy w środku. Tutaj znajdują się 2 śruby trzymające obudowę silnika. Zaraz je odkręcę. Może też zaznaczę sobie sposób montażu. Spójrzcie, zrobię tutaj zbliżenie. I wydaje mi się, że mamy już przyczynę awarii. Tak jak przypuszczałem, te zgniecione między obudową przewody mają zniszczoną izolację. Widzicie tutaj włókna przechodzące w środku. To samo na drugim przewodzie. To był powód, że napięcie dostawało się na obudowę silnika i powód zwarcia powodowanego przez ten silnik. Obydwa
2 uszkodzone przewody. Poza tym wydaje się, że wszystko z tym silnikiem jest w porządku. Ja go troszeczkę wyczyszczę z kurzu, a przede wszystkim postaram się naprawić te przewody, założę tutaj nowe osłonki i poprowadzę je tak, jak one powinny być poprowadzone. Ten przewód jest w troszeczkę lepszym stanie. Ale też izolacja jest zerwana. Ten jest bardzo zgnieciony. Może nawet wymienię go na nowy, ponieważ on tutaj jest w kilku miejscach przerwany. Najpierw odetnę ten zniszczony przewód. Przygotowałem sobie już odpowiedni kawałeczek kabla. Odciąłem ten zniszczony kabel. Posłużę się starą lutownicą transformatorową. Mam tutaj pastę do lutowania, mam cynę. Pobielę kabel. Kabelek jest już pobielony. Tutaj może usunę nadmiar tej cyny z poprzedniego lutowania. O, końcówka starego kabla. Są zlutowane na zakładkę, może nie jest to jakieś piękne połączenie, ale na pewno skuteczne. Za chwilkę założę na nie termokurczkę. Mimo wszystko zabezpieczę jeszcze to miejsce taśmą izolacyjną. Tego drugiego kabla nie będę ponownie lutował, nie ma potrzeby, on nie jest aż tak uszkodzony, ale też zabezpieczę go że taśmą izolacyjną i na wierzch dam termokurczkę. Taką. Okej. Przewody w tych uszkodzonych miejscach mam naprawione. Tutaj przylutowałem dłuższy kawałek, zabezpieczyłem to wszystko taśmą izolacyjną i dodatkowo termokurczkami. Przy okazji jeszcze tutaj troszeczkę przeczyszczę ten silnik pędzelkiem i mogę wszystko z powrotem składać. Ważna kwestia to będzie teraz poprowadzenie przewodów. Spójrzcie, na czym polegał błąd poprzednio. Przewody zostały poprowadzone tędy przez te duże wycięcia. Następnie założono obudowę turbiny i przewody zostały przez nią przycięte pomiędzy obudową turbiny a resztą silnika. W ten sposób doszło do uszkodzenia na nich izolacji. W tej chwili poprawnie poprowadzę przewody przez te znacznie mniejsze wycięcia w plastikowej obudowie z boku. W ten sposób one nie wejdą w kontakt z tą częścią obudowy turbiny, która wtedy po prostu je przycięła.
Tak powinny być te przewody poprawnie wyprowadzone przez obudowę. Teraz one nie są przycięte, zobaczcie, one się dosyć swobodnie tutaj ruszają. Mogę przykręcać śruby. Raz. No i teraz możemy się zająć zmontowaniem części zasysającej powietrze, zmontowaniem turbiny, zgodnie z tym, jak ułożyliśmy sobie części podczas demontażu silnika. Najpierw osłonka łożyska, którą zakładamy w ten sposób. Na szczęście nie zatarło mi się tutaj to zaznaczenie, które wykonałem ołówkiem na osi. Spróbuję teraz odpowiednio zmontować te wszystkie części. Mam nadzieję, że nie wpłynie to bardzo na zaburzenie wyważenia tego silnika. Teraz ta podkładka w ten sposób. Teraz resztę składamy zgodnie z kolejnością demontażu. Tutaj idzie ta część turbiny. Zakładamy tę tulejkę, która powinna się ładnie zazębić z tą położoną poniżej. Myślę, że to jest dosyć dobrze widoczne. W ten sposób, tak, teraz złapała. Tutaj na pewno była jedna podkładka dystansowa, którą też zakładamy. No i cóż, spróbuję to spasować z zaznaczeniem na osi. Nie wiem, czy rzeczywiście uda mi się dzięki temu nie zaszkodzić wyważeniu tego silnika. Zobaczymy. I tu były chyba 3 podkładki dystansowe. Ok. I na końcu nakrętka. I zakręcam zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mogę założyć teraz dekielek. Myślę, że nie ma potrzeby zaginania go tutaj. On i tak dosyć mocno siedzi. No i na koniec zakładamy uszczelkę łożyska. Zakładamy dekielek. I przykręcamy 2 śruby. I silnik jest ponownie zmontowany. Oś wirnika obraca się dobrze, tutaj nic nie trze w tej części turbiny. Możemy teraz zobaczyć, czy nadal powoduje zwarcie. Tutaj wszystko w porządku. Połączenie pomiędzy kablami jest. Sprawdźmy, co będzie po dotknięciu obudowy. Nie ma zwarcia. Sprawdźmy ten drugi kabelek. Też nie ma zwarcia. Wszystko powinno być ok. Tu jest w porządku. Nie ma połączenia pomiędzy tymi kablami a obudową silnika.
możemy zaraz spróbować podłączyć ten silnik do niedużego napięcia na prostowniku. Jak widzicie, nawet po podłączeniu do zwykłego samochodowego prostownika o napięciu 12 V, ten silnik zaczyna się już powolutku obracać. To znaczy, że nie ma żadnego zwarcia, wszystko działa, szczotki przewodzą prąd. Wyeliminowaliśmy przyczynę awarii. Pozostaje oczywiście kwestia wyważenia tego silnika po takim rozkręcaniu, zdejmowaniu turbiny. No, prawdopodobnie wymagałoby to jakiegoś fachowego wyważenia w warsztacie. Tak jak mówiłem, w warunkach domowych raczej nie jestem w stanie tego zrobić, chyba że znacie jakiś dobry sposób na to. No ale bądź co bądź ten silnik nie będzie na co dzień służył do odkurzania. Jeżeli już, to będzie tylko w odkurzaczach kolekcjonerskich, które są uruchamiane raz na jakiś czas. Także myślę, że w tym przypadku taka amatorska naprawa, nawet nie związana z fachowym wyważeniem, nie powinna odgrywać jakiejś większej roli. W tej chwili właściwie nie mam odkurzacza, do którego mógłbym ten silnik zamontować, także odstawię go na razie na półkę, on będzie czekał jako zapas. Mógłbym właściwie zamontować do niego ten kondensator, który początkowo, szukając przyczyny awarii, od niego odmontowałem, ale w tym czasie kupiłem też już zupełnie nowiutki kondensator właśnie do takich silników starego typu z 5 przewodami i myślę, że jeżeli już będę zakładał, to założę po prostu ten nowiutki. Przy okazji pokażę wtedy tym, którzy tego jeszcze nie robili, jak taki kondensator powinien być zamontowany. Sprawa jest właściwie bardzo prosta. Zobaczę w najbliższych dniach, jak wygląda sprawa z odkurzaczem typu 102B z zakładów Zelmer, który mam w paczce. Rozpakuję go, zobaczę. Podobno wymaga on wymiany szczotek, ale jeżeli okaże się, że jest tam jakaś większa awaria, to akurat będę miał świetny, pasujący do niego silnik i na pewno to chętnie pokażę. A już niebawem w kolejnym nagraniu postaram się także zająć tym niedużym silniczkiem od odkurzacza Gamma 2 z roku 1963. Nie wiem, czy uda mi się go uruchomić, ale warto go rozkręcić i przynajmniej obejrzeć jego obudowę. Także dziękuję Wam, do zobaczenia, do następnego razu.